Witam Państwa w kolejnym odcinku na naszym kanale Mind Wars Walka o Umysł. W dniu dzisiejszym z nami Pani Urszula. Dzień dobry. Dzień dobry. I Pani Urszula tak naprawdę będzie chciała Państwu, zarówno Państwu, jak i nam opowiedzieć o swoim problemie dotyczącym tego, jak to się tak naprawdę u Pani Urszuli zaczęło, czyli szeroko pojęty gangstalking, który ma miejsce poza granicami naszego kraju. I myślę, że to będzie bardzo ciekawa opowieść, która będzie miała wiele wspólnego z targetami, którzy mieszkają również w Polsce. Także witam jeszcze raz Panią Urszulo. Proszę nam powiedzieć, jak to się u Pani zaczęło, kiedy? Jak to się zaczęło? Zaczęło się to przed prawie 20 laty w Barcelonie. Jadąc pociągiem do pracy, relacji Adigunda Tibidabo, Plac Catalunya, zaobserwowałam mężczyznę, który bardzo się mnie przyglądał. I po 5 minutach, czy tam po 6, nie pamiętam, jego oczy przybrały wyraz oczu wychodzących jakby z orbit, czyli się powiększyły i oczy zmieniły się z koloru szarego na kolor błękitno-niebieski. Pani to zauważyła? A oczywiście trudno nie zauważyć. Włosy z ciemnych robiły się dużo jaśniejsze i trochę dłuższe. To znaczy co, urosły? Czy... No tak jakby tak jakby urosły. Okej. No i cóż, po upływie może 10 minut jazdy razem z tą osobą, co ja oczywiście wtedy nie wiedziałam, kto to jest, to o co chodzi, tylko że widziałam, że się zmienił, że się zmieniła ta osoba, prawda? Wychodząc z wagonu na peron, usłyszałam nie wiadomo skąd podgłosy, ja to tak sobie nazywam, podgłosy, które mi oświadczyły, że to był szef Policji Międzynarodowej, Ramon, jeśli... Tak miał na nazwisko, tak? Ramon Lopez. Ramon to jest imię. Ramon Lopez, tak. okej. I że jeśli chcesz, możesz spędzić wakacje z nim. To było koniec lipca. Którego roku? 98 roku. 98 rok, okej. No i cóż, ja wysiadłam, poszłam sobie do pracy, wróciłam gdzieś po 3 godzinach do mieszkania, włączyłam sobie radio i usłyszałam na tle muzyki słowa: jesteś tą dziewczyną, którą poszukiwał od lat, z przepowiedni, z jego przepowiedni. I ja w tym momencie sobie przypomniałam, że ja o czymś takim czytałam w Gazecie Polskiej. To była chyba Gazeta Krakowska, ale ja tego nie pamiętam dokładnie. Ale przeczytałam taki artykuł o właśnie szefie Policji Międzynarodowej, który wydał rozkaz do całej policji na całym świecie o poszukiwaniu dziewczyny z przepowiedni. Także to w momencie sobie przypomniałam i o ile pamiętam dobrze, to ten artykuł był gdzieś w latach, nie wiem, 90-91. No i cóż dalej? Aha, i przez późniejszy czas puszczał mi piosenki takie w radio na temat miłości. Się zakochał we mnie, takie trochę śmieszne, ale to w sumie było przyjemnie słuchać, prawda? Takie ładne piosenki, słowa o miłości. Jasne. W języku hiszpańskim, chociaż była też piosenka w języku polskim, ale tak pół na pół ze słowami hiszpańskimi. No i cóż dalej nastąpiło? Po pół roku, gdzieś mniej więcej, ja idąc do pracy, czułam wzrok i pomyślałam, że to jest właśnie ten szef, czyli ten Ramon Lopez. Jednakże nie popatrzyłam się na niego, poznałam go po chodzie jakby trochę. No i co mogę powiedzieć? Przeszłam koło niego, tak jakbyśmy się minęli, prawda? Mijali. Nie popatrzyłam się. Po paru godzinach przychodzę do mieszkania i
w tym momencie usłyszałam tak jak gdyby ze ściany zachodzący głos, oczywiście w języku polskim, bo to cały czas w języku polskim są te podgłosy. Usłyszałam, że będziesz musiała poczekać. A my mamy Ci umilać życie. Ja wtedy nie wiedziałam, o co chodzi, w jakim sensie umilać życie. Rozumie Pan? Rozumiem. No i tak się zaczęło i od tego czasu zaczął mnie maltretować. W jaki sposób Panią prześladować. maltretował? Proszę Pana, zaczęło się to między innymi moje Może inaczej, czy były to maltretowanie fizyczne, tak? Czy psychiczne? Nie no, fizyczne, psychiczne również. Ale fizyczne też? Ale fizyczne przede wszystkim. Na czym polegało to maltretowanie fizyczne? Moje łóżka zamienił w imadła. W jaki sposób? Straszliwe cierpienie, no zdalnie sterowane, przez zdalnie sterowane urządzenia elektroniczne, prawda? Okej. Miałam wykręcany, w straszliwych bólach, wykręcany kręgosłup. Czyli były skierowane na Panią broń elektromagnetyczna, Tak. fale elektromagnetyczne tak, ekstremalnie niskiej częstotliwości, tak? Tak. Okej. Miałam wykręcany kręgosłup, ściskany, wykręcaną podstawę czaszki. Jestem oszpecona. Moje kości czaszki są oszpecone. To trwało przez 5 lat. Tak mnie maltretowano, katowano przede wszystkim na łóżku, bądź zatruwano gazami na ulicy, w domu, gazami pochodzenia biologicznego i chemicznego, tlenkami, no różne zapachy. A maltretowanie psychiczne? A maltretowanie psychiczne, no to może coś takiego jak może wyśmiewanie, że ja w tym momencie na przykład cierpię Czyli ból. czuła Pani w swojej obecności obcych ludzi, którzy na przykład, nie wiem, próbują prowadzić na Pani temat jakąś rozmowę, tak? Wymieniać zdania w kierunku, w kierunku do Pani, może tak? jakieś tam podśmiechy, ale wie Pan co, ja nie przywiązywałam do tego wagi. Owszem, jak byłam bardzo zmęczona po takiej nocy, która trwała przez 5 lat, mogę powiedzieć, to ja byłam nieprzytomna i ja w mieszkaniu, wstając w nocy z łóżka, chciałam skorzystać z toalety, to ja musiałam iść po prostu, trzymając się rękoma ściany, bo byłam po prostu, traciłam przytomność w tych bólach. No, straszliwe rzeczy, co ja przeżyłam, straszliwe. Moje kości czaszki, zwłaszcza tutaj kości policzkowe, były zgniecione, tak według mnie to 5 mm, a te podgłosy mi podpowiadają, że to dochodziło do 7 mm. To znaczy podgłosy, to znaczy co to znaczy podgłosy? To te podgłosy, które cały czas mi towarzyszą przez 20 lat. Rozumiem, czyli voice to school, czyli ma Pani tak zwane głosy w głowie, to najbardziej ekstremalną. No tak, ja nie wiem, czy to proszę Pana można określić głosy w głowie. Ja to uważam, że to są głosy z zewnątrz, ja nie mam ani ich w uchu, ani ja ich nie mam gdzieś w środku, w czaszce. Być może, że mam, nie wiem, gdzieś w mózgu, jakąś elektrodę na mózgu i te głosy są tak rozpraszane, że ja po prostu je słyszę na ulicy. Okej, rozumiem. To jest standardowa procedura, a syntetyczne myśli? Czyli takie myśli, które nie byłyby Pani? Czy jest Pani w jakiś sposób zmuszana? No jasne, tak? Ale z tym, że to ja się po prostu w ogóle nie przejmuję, bo ja jestem świadoma tego, że mnie po prostu jakby to powiedzieć, wciskają, nie wiem jak to powiedzieć, w każdym razie przedstawiają mi słowami albo nawet i filmami, prawda? Jasne, czyli obrazy też, które się pojawiają przed Pani oczami. I sny. I sny. I straszliwe, tak. Męczarnie. Nieraz miałam takie męczarnie, że naprawdę rano myślałam, że ja się wykończę. Ale z tym, że mogę Panu powiedzieć, że pamiętałam je jedynie tam może 5 minut, 10, później zapominałam, ale to może dlatego, że byłam męczona w inny sposób. Także, w jaki? No właśnie zatruwana między innymi gazami. Nie można oddychać. Przy tym zabieranie tlenu, odbieranie tlenu. Jasne.
coś okrutnego. W pracy na przykład wpuszczano mi gazy chemiczne i odbierano mi tlen. To się czuje coś takiego, bo jeszcze same gazy jak są, to jeszcze można jakoś przeżyć, a tak to ja po prostu traciłam świadomość, omdlewałam, nie dało się, bo odbierano mi tlen i wpuszczano chemiczne gazy. Więc co mogę tu powiedzieć? Jestem męczona, jestem męczennicą, tak powiedzieć. Straszne rzeczy. Odwoływałam się do wielu miejsc w Polsce, w Nowym Sączu, w Warszawie, w Barcelonie, w Madrycie, w Genewie. Były jakieś odezwy? Do papieża napisałam również list. Żadnego. Oprócz Warszawy, która skierowała list do Sądu Okręgowego do Krakowa i z Krakowa, przepraszam, przesłano list do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. I wtedy a pismo Pani złożyła na kogo? To była skarga? Jaka tak, forma to była skarga, tak, że mi nie pomagają w Nowym Sączu. I napisałam tutaj właśnie do Warszawy. To był rok 2010. I tak właśnie jak Panu mówię, odpisali, znaczy wysłali to moje pismo do Sądu Okręgowego w Krakowie, a oni przesłali do Nowego Sącza. Także ja wniosłam sprawę do sądu, ale to tylko miałam sprawę jednogodzinną, można powiedzieć, i z braku dowodów. Jasne, została umorzona. Umorzona i nic więcej nie wspomniałam. Okej. Tak, że to są moje odczucia tylko, tak mi to tłumaczono, tak mi sędzina powiedziała, że to są moje subiektywne odczucia, że ja po prostu cierpię, że ja słyszę Głosy, tak? Głosy, że ja słyszę podsłuchy, bo ja się wyrażałam podsłuchy, że to są podsłuchy. I prosiłam również o zdjęcie całej siatki podsłuchów w Nowym Sączu, tak samo jak i w Barcelonie. I oczywiście nie uzyskałam żadnej pomocy. I te podsłuchy są do dnia dzisiejszego, tak jak były założone 20 lat temu. Tak czyli są... nic się nie zmieniło, tak? Nie mogłam uzyskać żadnej pomocy. Napisałam list do papieża w ubiegłym roku, również mi papież nie odpisał. Ponowiłam jeszcze raz, napisałam mniej więcej to samo, również mi nie odpisał. No cóż, prosiłam papieża, aby stawił się do Interpolu, aby zaprzestano torturowania mnie. No ale niestety nie odpisał papież również. No i tyle, co mogę więcej zrobić. A czy na terenie Polski teraz, jak Pani przebywa, czuje Pani, że jest Pani w jakiś sposób inwigilowana, prześladowana, torturowana? No oczywiście. Ale są to, teraz że tak na powiem... przykład zimne, znaczy teraz, ja już cierpię na to od 4-5 lat. Torturują mnie zimnem, czyli wykładzają do takiego stopnia, że ja również tracę świadomość. Przy temperaturach dodatnich, nawet około 30 stopni Celsjusza nad morzem, na plaży w Barcelonie, ja po prostu byłam zamrażana. Nie powiem zamrażana może do końca, wiadomo, ale zmrażana. I z tym, że ja miałam zawsze przy sobie i kozaki, i płaszcz, chociaż taka temperatura, bo ja wiedziałam, że coś takiego mogą mi zrobić w każdej chwili. I pomimo tego, że ja założyłam sobie kozaczki i płaszczyk, i czapkę również, to było mi zimno. Było 29 stopni. To było w tamtym roku, zeszłego lata. No właśnie wtedy się umówiłam mniej więcej na rozmowę, na nagranie z panem Januszem z Wrocławia. Z panem Zagórskim. Przez telewizję NTV. Tak, przez telewizję NTV 2 razy, ale niestety nie doszło
nie doszło do nagrania. To miało być nagranie przez WhatsAppa. Przez WhatsAppa, tak? Ja w Barcelonie, pan redaktor we Wrocławiu w studio wraz z kolegą, tak mi powiedział, że będą we dwóch i się nagramy. No i niestety nie doszło. Ja dzwoniłam dokładnie o tej samej godzinie, co pan redaktor powiedział, żeby zadzwonić i że zaczniemy wywiad. Nie. Zadzwoniłam gdzieś po 3 dniach, się dodzwoniłam do redaktora i mówię, że coś zaistniało, bo pan nie odebrał telefonu i nie nagraliśmy się. A pani dzwoniła? Ja mówię, tak, panie redaktorze, dokładnie o tej godzinie dzwoniłam, cośmy się umówili. No powiedział, no dobrze, mówi, to jeszcze umówimy się kolejny raz. Umówiliśmy się gdzieś, było chyba za tydzień, nie pamiętam dokładnie. I to samo. Dzwoniłam, jeszcze nie dodzwoniłam. I jeszcze podzwoniłam kilka dni później, a tu nie zaniechałam, bo nie wiedziałam, o co chodzi. Również napisałam list do pani Zofii Filipiak, prezes Stop-Z-u z Barcelony. Wysłałam ten list. Pani Zofia powiedziała mi właśnie do telefonu, że przeczytała, że dostała ten tragiczny list, gdzie opisałam po prostu wszystko to, co przez te wszystkie lata przeżywam. Bardzo mi współczuła. No i pana Sławka numer telefonu mi podała. I właśnie ja zadzwoniłam do pana Sławka i później pan Sławek do pana mnie skierował. Jasne. No dobrze, to w takim razie pani Urszulo, proszę mi powiedzieć, przybliżyć mi, naszym widzom, jak dalej w tym momencie toczy się ta sprawa z Interpolem, bo rozumiem, że pani podejrzewa, że to są działania Interpolu, tak? Ja jestem przekonana, święcie jestem przekonana, że to jest za sprawą rozkazu pana Lopeza. Tak, szefa Ramona Kubańczyka, komendanta. On nadal jest szefem Interpolu? Ja nie wiem, ja szukałam i prosiłam również pana Sławka, żeby mi pomógł znaleźć w internecie, może się jemu uda, ale się mu też nie udało. I nie mógł doszukać się ani nazwiska, ani imienia, ani A skąd pani znała szef. nazwisko tego człowieka? To mi powiedzieli przez internet, znaczy przez te podsłuchy, ci przestępcy mi to powiedzieli. A nie wzięła pani pod uwagę tego, że oni mogą pani dać jakieś fałszywe nazwisko? Nie, bo ja wiem, że... Skoro Sławek nie mógł tego znaleźć, skoro ja pani tego nie mogła znaleźć? Ja przez 15 lat szukałam w internecie, nic znalazłam nic na ten temat. To znaczy inaczej, no, nazwisko szefa Interpolu nie jest nazwiskiem, które jest tajne. W żaden sposób. Ale wie pan, nie dopuszczają. Taka władza, co ma wszystko pod sobą, to on sobie nie pozwoli na takie coś, taki oprawca. Pytanie tylko, czy to nie był pseudonim, czy to nie był... Nie, proszę pana, na pewno nie, a dlatego pana uświadomię, dlaczego nie. Jestem przekonana święcie, tak jak powiedziałam wcześniej. Otóż ja zapamiętałam tą twarz, jak był nasz papież na Kubie. To był rok 90, bodajże 7, nie pamiętam dokładnie, 7 albo 8, początek gdzieś maj, nie pamiętam. W każdym bądź razie ja widziałam tą twarz. Ja sobie zapamiętałam po prostu. Okej. Pamiętam, tak, zapamiętałam sobie dokładnie i pamiętam, jak właśnie reporterka powiedziała, że to jest szef Policji Międzynarodowej. No i ta twarz mi po prostu... Reporterka czego? Telewizji hiszpańskiej, która prezentowała pobyt papieża Jana Pawła II. Także, ja mam... I co, i jego personalnie nigdzie nie ma w Interpolu, tak? Nie ma tego nazwiska na dzień dzisiejszy. Ja nie mogłam znaleźć nic. Nic, kompletne zero. Ale wiem, że jest. I co jeszcze? I co bardzo ważnego, chcę panu powiedzieć, że ja jak sobie uświadomiłam po kilku latach, że on mnie po prostu oszpeca, bo ja nie wiedziałam, co to jest, czy on jest, czy on po prostu mnie maltretuje. Nie wiedziałam,
co to znaczy, dlaczego on tak postępuje, prawda? Mhm. Dopiero sobie, jak sobie uświadomiłam, że mnie przecież oszpeca, to znaczy, jak już zauważyłam po mojej twarzy, że ja jestem zmieniona. Ja mam rysy zmienione, no nie powiem całkiem, ale mam zmienione rysy, aparycję twarzy. Mam czaszkę tutaj z tyłu spłaszczoną, przez te właśnie wykręcanie podstawy czaszki przy okrutnych bólach. I proszę Pana, jak ja sobie to uświadomiłam, że mnie po prostu oszpeca, tak też po jakichś kilku dniach sobie skojarzyłam, że ja przeczytałam też również w gazecie hiszpańskiej artykuł, to był rok też na pewno 98, że kobieta z Ameryki Południowej pozwała go do sądu w takiej samej sprawie jak ja. Okay. Tam było napisane, sobie przypomniałam, bo tyle w sumie wtedy rozumiałam, tam było troszkę, niewiele więcej, to był krótki artykuł, to był taki sobie anons, to w takiej gazecie Ola, jakieś takie czasopismo, po prostu nie gazeta, nie prasa, taka większa. I tam było właśnie napisane, to co ja właśnie wtedy przetłumaczyłam dokładnie, że ją po prostu zangazowywał gazami chemicznymi różnymi. No i oddziaływał prądem, to też sobie przeczytałam i pamiętam, że wytłumaczyłam ze słownikiem, bo tam było zdjęcie, gdzie kobieta była po prostu prawie zamazana całkiem. No, tylko pisało, nie znałam takiego słowa jak desfigurada, czyli oszpecona i to musiałam mieć słownik wtedy i sobie przetłumaczyłam, to było dla mnie coś ciekawego, co tam pisze, o czym tam pisze, prawda? Jest takie zdjęcie typowe, prawie całe zamazane. Takie rzeczy właśnie. No i pozwała go do sądu, ale się nie przyznał, prawda? Aha, no i ci przestępcy spod włosów, czyli ten Interpol, no ja oczywiście twierdzę, że to jest tylko jakaś ekipa, prawda? Przecież wiadomo, że nie cały Interpol, tylko to jest jakaś najbliższa ekipa właśnie tego Ramona Lopeza, że oni właśnie mi podpowiadali wtedy, jak ja sobie to przypominałam, że ja to coś takiego przeczytałam, powiedzieli mi, że to jest z Argentyny kobieta, czyli być może, bo ja zapamiętałam, że z Ameryki Południowej, tak mi się kojarzyło, po prostu przypominało mi się, że z Ameryki Południowej i z tych podgłosów przestępcy nie... A to nie były syntetyczne myśli, które zostały Pani być może wgrane do głowy, żeby Pani tak myślała? Nie. Jeśli by coś takiego, proszę Pana, było, to być może, że podłożyli mi tą gazetę po prostu. To tak, bo ja nad tym też myślałam. Mogli po prostu mi podłożyć tą gazetę, to był rok też, gdzieś 98 chyba. Tylko, że początek jeszcze nie znałam. Znaczy jak się nie ukazał, to nie pokazał. Pani na stałe mieszka w Hiszpanii, tak? No tak, w tej chwili na stałe, ale tak, długie lata, owszem, ale z przerywnikami. Ja dużo mieszkałam w Sączu. Kochałam się mamą moją, także byłam w Barcelonie i wróciłam, później znowu pojechałam, wróciłam i cały czas oprócz 2 lat wcześniej, 4 lat wcześniej, jak wyjechałam do Barcelony do mojego wujka, mojego kuzyna, to byłam po prostu przeszczęśliwą osobą. Bardzo mi się tam podobało, niesamowicie, ja się tu zakochałam w Barcelonie. Coś pięknego, po prostu morze i powietrze, klimat. Nowy Sącz jest dla mnie taki, klimat nie jest za dobry dla mnie. Także ja po prostu, jak tam wyjechałam, to postanowiłam raczej tam już przebywać. I byłam bardzo szczęśliwą. Czy Pani posiada obywatelstwo hiszpańskie? Nie, skąd? Polskie, nie, tak? Oczywiście. Oczywiście, że jestem Polką. Jestem tam po prostu tak, że sobie mieszkam i pracuję. Ale mieszka Pani i pracuje w Hiszpanii, w Barcelonie? Tak, w Barcelonie dokładnie. Rozumiem. No dobrze, to w takim razie teraz pytanie Pani Urszulo jest takie, w jaki sposób ewentualnie w tej chwili oni, oprawcy Pani,
moje prywatne zdanie i pewnie zdanie większości z widzów jest takie, że na terenie tutaj Polski działa na szczęście już rozwiązana komórka WSI, o czym mówiłem w poprzednich odcinkach, czyli Wojskowe Służby Informacyjne, ludzie, którzy kończyli sowieckie szkoły, tak zwana czerwona hołota i którzy jeszcze niestety coraz mniej, niedługo się wykruszą, noszą polskie mundury, ponieważ technologia mind control nie jest technologią cywilną, tylko technologią wojskową. I w związku z tym, że tak powiem, te psy spuszczone ze smyczy, że tak powiem, tą technologię przyjęły i w ten sposób torturują obywateli Polski. Bez dwóch zdań. Coraz więcej ludzi z kręgów wojskowych również jest skłonna do tego, żeby rozmawiać z nami jeszcze nie przed kamerami, aczkolwiek dochodzą do nas sygnały i dochodzi ich coraz więcej, że to właśnie ludzie powiązani z byłym WSI, z byłą jednostką Wojskowych Służb Informacyjnych odpowiada za tortury w naszym kraju bronią energii skierowanej. Także u nas w kraju tak to wygląda. Nie wiemy, jak jest w Hiszpanii i właśnie też chcieliśmy Panią o to zapytać. Tak, może proszę by Pana, Pani... chciałam wyjaśnić, że to na pewno jest grupa Interpolu z Polski. Dlatego, że mówią cały czas po polsku, no, czyli te podsłuchy, te głosy, te podgłosy, przepraszam, są cały czas w języku niezmiennie, w języku polskim. A jeżeli myśli Pani w języku hiszpańskim, to oni to rozumieją, czy nie? Chyba co, ja raczej myślę w języku polskim. Okej. Ja raczej myślę swoim językiem, w swoim języku. Także nie mają problemu żadnych. A choćby nawet to przecież mają urządzenia, które od razu tłumaczą. Tak więc to nie jest dla nich trudnością żadną, prawda? Nie, no, ja na przykład jak coś myślę, to tak jakby oni myśleli ze mną. System, tak cały czas. Co ja myślę, to mi tam dodają, ja to tam dalej myślę, znowu dodają. No i takie no, myślą ze mną po prostu, ale to się nic nie dzieje, bo ja nic na przykład złego nikomu nie zrobię, ani nikomu nie powiem. I po prostu to nie o to chodzi, tylko mnie męczą tym. Po prostu męczą, bo ja wiem, że cały czas jestem na jawie jak gdyby. Oni nie mają na jawie jak gdyby cały czas i to jest męczące. Cokolwiek pomyślę, przecież ja też mam, jak każdy człowiek mam jakieś tajemnice, prawda? I tu oni wszystko dokładnie, wszystko sześciusieńką podpowiadają, wiedzą, co ja pomyślę, kto jak wygląda i pokazują mi na przykład w telewizji, jest film, już od dawna, już od tych lat wszystkich, na przykład film jakiś tam film, no i na przykład osoby, które tam mają jakieś gesty podobne do kogoś mojego znajomego, prawda? Ja widzę te twarze, zmieniają w telewizji, coś tam podkręcą, czy usta wyżej, czy oczka niżej podmalują i takie rzeczy robią, prawda? No i to nie ma nawet chwili do wytchnienia, nawet nie oglądam wiele telewizji, bo to też męczy. A po co mi to takie coś patrzeć? Nie no, okropne rzeczy, okropne. No i proszę Pana, i te podsłuchy, no to dzień i noc. Ja jestem osaczona tymi podsłuchami. Ja dzień i noc. Potrafią mieć takie urządzenia również, które przetwarzają odgłosy silników na przykład. Wszystkich silników, wszystkich maszyn, nie tylko samochodów, pociągów, wszystkich maszyn, absolutnie. Gospodarstwa domowego, jak pralka, lodówka, żelazko, wszystko, potrafią wszystko zrobić, wszystko, co naprawdę niektórym ludziom się wydaje, że jest niemożliwe, tak jak na przykład w mojej rodzinie. To Pani Urszulo, co jeszcze chciałaby Pani powiedzieć naszym widzom? No myślę, że jestem maltretowana w sposób okrutny, czyli jestem zmrażana, jak wcześniej powiedziałam, gazem freonem. Gaz freon jest używany w lodówkach, prawda? Więc ja ten freon po
prostu nawet czuję, mam tak przykładane do nosa, że ja po prostu czuję ten freon, nic nie mogę zrobić na to, nic. Oddycham tym freonem, zamrażają mnie od środka, jak i od zewnątrz. Jasne. Co jeszcze? Albo, Z takich ważniejszych rzeczy, które chcielibyśmy przekazać naszym widzom. albo proszę Pana, jestem rozgrzewana, wypalają moje ciało, dosłownie mówiąc, wypalają moje ciało, staję się nieprzytomna. Koszmar, koszmar życia, koszmar, koszmar, koszmar. Jestem po prostu jak żywy piec. Tragedia. To od kilku lat. Ten żywy piec to jestem od kilku lat. Nie wiem w ogóle jak przeżyłam, jak to przeżywam. Może dlatego, że jeszcze nie mam takiego wieku. Gdybym jeszcze doczekała 10 lat na przykład, to już bym na pewno nie przeżyła. Proszę Pana, i co najważniejsze, ingerują w narządy wewnętrzne również, prowokując różne bóle, stany zapalne. I też mam pociągane serce, straszliwy ból. Kiedy to robią, to mnie się wydaje, że jak już umieram, odchodzę. I tak jest. To są tylko moje myśli. I oczywiście omdlewam, niemalże tracę przytomność. I też w tych podsłuchach, tych podgłosach, przepraszam, podgłosy to właśnie z podsłuchów. Ja wiem, że na pewno z podsłuchów wychodzą te podgłosy, prawda? Do tego się czasem myli. I te podgłosy też właśnie potrafią mi mówić, że pociągnęli mi serce na 3 cm. Dosłownie, pociągnęli w dół i puścili. Straszliwy ból. To miało miejsce też w tym pociągu, właśnie tej relacji, co spotkałam, co poznałam tego z widoku, tego szefa. Straszliwe uczucie. Czujesz, że ci bije serce i nie czujesz, że bije. I od razu też czuję ciśnienie, które opada z głowy, czyli z mózgu. No, naprawdę tak robią, to nie jest moje odczucie. No, ale ja Pani doskonale sobie tylko ja naprawdę, wierzę, tak? Oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję, że Pan mi wierzy. No straszliwe rzeczy, co mam. Palca mi złamali u stopy. Chodziłam tak, bo po prostu nie wiedziałam, że mam złamany, tylko myślałam, że po prostu mi tam coś tak zrobili, że jest pęknięty albo coś, nie wiem. Bo ja nie zrobiłam żadnego uskoku, na przykład nie ze schodów, czy no nic takiego nie zrobiłam, żebym miała złamany palec. I dopiero jak byłam do prześwietlenia, to pan doktor stwierdził, że to pani ma przecież złamany palec, pani nie ma złamany. Ja mówię, panie doktorze, ja w ogóle nic takiego nie zrobiłam, żeby mi się palec złamał, prawda? A mówię, ale to proszę, pokazał mi na zdjęciu, tu w tym miejscu. Straszliwy, no to było też straszny ból. Ale miałam, wie Pan, sobie pracę, musiałam pracować, tak chodziłam po prostu. No. Także to przechodziłam. I co takiego jeszcze? Chodzę z obciążeniem takim, jakbym niosła butle butanowe. No koszmar. I też mi mówią z tych podgłosów, że robią sobie przyciąganie ziemskie. I mam oszpeconą stopę, że stopy obie, ale zwłaszcza prawą stopę. Także z ciężarów, po prostu z ciężarów, strasznych ciężarów. Czy nawet zakupy, kupię chleb na przykład, jakąś wędlinę, jakiś sok do picia, cokolwiek, niewiele. I tak jakbym po prostu niosła autentycznie butlę gazową. Taka wartość według mnie. I przeważnie to na 2 ręce, prawda? To tak, koszmarne. Nic nie niosłam i tak samo, to samo robią. To samo. Przyciąganie, albo też mi tak raz robili, bardzo się śpieszyłam do biura na ważne spotkanie i zrobili mi coś takiego, że po prostu mnie zatrzymali i nie ruszyłam. No nie ruszyłam ani do przodu, ani do tyłu.
Stałam tak, no dosłownie na chodniku stałam, nie wiem, może około 5 minut trwało. Gdzie się przyglądali, chociaż tam nie oglądałam się, nie, bo po prostu byłam w strachu, jak to nie zdążę i w ogóle jak to będzie dalej, czy ja ruszę. No. Także to wszystko jest prądem, to są rzeczy po prostu wykonywane elektronicznie, czyli prądem elektrycznym, można powiedzieć również. Zdalnie sterowane urządzenie. Koszmar. Panie Krzysztofie, proszę mi pomóc, błagam. Niech to wyjdzie na światło dzienne. Niech ujrzy ta sprawa. Po to to nagrywamy, Pani Urszulo. Także im więcej osób, a na pewno trafi to do wielu osób w całej Polsce, jak i na całym świecie, bo nasza oglądalność jest dość spora. Więc zarówno w Stanach, jak i w Japonii, także za oceanem również nas oglądają. Bardzo Pana o to proszę. Szczerze, z całego serca bardzo Pana proszę i już dziękuję, że Pan mi pomoże. Proszę, błagam na cały świat, może ktoś się znajdzie, kto słyszał o tym, co ja przeczytałam w gazecie, żeby mi po prostu ta osoba pomogła, bo ja wiem na pewno i dziękuję, że Pani wierzy. Ja jestem przekonana na 100%, że to oprawcą jest szef, komendant Ratos Kubańczyk. To była krótka historia Pani Urszuli, drodzy Państwo. Być może jeszcze będzie kolejny wywiad z Panią Urszulą, zobaczymy. Spróbujemy, że tak powiem, zebrać trochę więcej materiałów na ten temat. Na dzień dzisiejszy to by było tyle. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do obejrzenia naszych kolejnych odcinków na kanale Mind Wars Walka o Umysł. Dziękuję. Dziękuję.